pokazać, że samochody elektryczne, jak i samochody spalinowe to nie jest czarna magia. Dzisiaj robię takie doświadczenie, ono nie jest przypadkowe. Jedziemy teraz właśnie z koleżanką, tu przy okazji pokażę, z koleżanką Moniką. Jedziemy do Danii, do miejscowości Hinnerup, tam gdzie mamy warsztat partnerski i będziemy dokonywać uroczystej ceremonii otwarcia. A że jedziemy dostawczym samochodem ciężarowym, spalinowym, ponieważ wieziemy ze sobą dużo rzeczy, no to tak chciałem dla Was nagrać takie jakby przeżycia czy odczucia człowieka, który po długim czasie jedzie w dłuższą trasę samochodem spalinowym. Zrobiliśmy już około ilu, Monika? 50 km? 50 km, jedziemy w stronę Poznania teraz. Do Hinnerup trasa to jest 1400 km, oczywiście przez Polskę, później przez Niemcy, Berlin, Hamburg i do góry do Hinnerup, do Danii, czyli w okolicy miejscowości Aarhus. Co mogę powiedzieć? Na tą chwilę czuję się bardzo zmęczony. Później Wam pokażę na przebitkach, bo jedziemy takim naprawdę bardzo, bardzo podstawowym samochodem. Więc wszystko tu jest manualne. Radio jest manualne. Mieliśmy kłopot nawet, żeby podłączyć telefon, żeby puścić sobie muzykę. Jest tylko tempomat. Bardzo długo szukałem tego, jak zobaczyć, ile zużywa samochód paliwa. No oprócz tego, to co chyba słyszycie, dlatego specjalnie mówię głośniej. Naprawdę słychać, nie? Słychać cholernie wiatr przez te wszystkie szczeliny, no ale to jest samochód dostawczy, więc no, wybaczamy mu trochę. Specjalnie zjechałem na prawy pas, troszeczkę zwolniłem, bo jak jechaliśmy te 120 czy 130, to podejrzewam, że nic byście nie byli w stanie usłyszeć. Oczywiście to nie jest miarodajne, to jest tylko i wyłącznie takie, jakby to powiedzieć, tak dla Was i dla siebie do sprawdzenia, korzystając z okazji, bo oczywiście, żeby zrobić to miarodajnie, no to musiałbym przesiąść się do samochodu, który byłby odpowiednikiem Tesli w wersji spalinowej i wtedy mogłoby to być w jakiś sposób miarodajne. Kolejna rzecz, którą widzę, to widzę, że paliwa nam starczy na prawdopodobnie 600-700 km, co oczywiście jest niemożliwe. Ja nie jestem w stanie tyle jechać ciągiem. Gdzieś w okolicach Poznania zrobimy sobie postój. No i też tutaj będę Wam zdawał relację z tego, jak się czujemy. Poproszę też Monikę, żeby parę słów powiedziała. Nagram Wam ogólnie taką relację z trasy. Ciśniemy już 4. godzinę. Nie wiem, Monika? Głośno, nie? To jest takie też spostrzeżenie. Znowu, ja przypominam, że to nie jest w żaden sposób miarodajne, no bo jedziemy samochodem, który teraz specjalnie Monika zwolniła do 90, do 80 nawet, żeby to nagrać, bo tutaj w drzwiach od strony pasażera strasznie wieje, więc jak gdybym nagrywał dla Was, to byście pewnie nic nie usłyszeli. Głośno, myślę, że dosyć mocno przeszkadza też to, że mamy dosyć dużą ilość przycisków. Będziecie widzieli to na przebitkach. Ten samochód jest po prostu skomplikowany w obsłudze. Chodzi o to, zrozumcie też, że ja w zasadzie non-stop używam Tesli. Akurat Monika jest bardziej przyzwyczajona, bo jeździ na co dzień samochodem spalinowym. Chociaż już dużo nowocześniejszym w kontekście infotainmentu niż to. Natomiast to, że trzeba zmieniać biegi, to jest już trochę męczące. To, że nie ma autopilota, jest tylko tempomat, który działa tak sobie. Samochód dodatkowo, akurat ten, jest w stanie maksymalnie się rozpędzić do 140. Ok, to idzie przeżyć, bo w elektryku i tak byśmy pewnie szybciej nie jechali. Ale jest głośno, jest bardzo gorąco w środku. No ale to powiedzmy, że to też kwestia tego, że ten samochód pewnie nie ma termicznych szyb i to jest taka bieda totalna. Nie chciałbym się przesiadać na spaliniaka ogólnie, szczególnie na diesla chyba. Jest głośno. Jestem zmęczony, tak? Jedziemy 4 godziny. Jak ostatnio Wam nagrywałem, to jechaliśmy 2 godziny. Już byłem zmęczony, teraz jestem bardzo zmęczony. Nie wyobrażam sobie, jak mamy jeszcze te 8 godzin pocisnąć. Kurde, będzie ciężko. No ale dobrze, jedziemy do Aarhus. Przepraszam, do Hinnerup dokładnie. Kolejna czynność, której dawno nie wykonywałem. No i muszę Wam powiedzieć, że jestem przerażony, zobaczcie. I to jest Effecta. To nie jest jakieś tam super paliwo, tylko najprostszy diesel. 7 Zika 29 groszy przy granicy. Ciekawe, ile to kosztuje gdzieś na mieście. Pewnie taniej, dużo taniej. No dobrze, słuchajcie, więc drugi dzień jazdy samochodem spalinowym w takiej, powiedzmy, ultra podstawowej konfiguracji. Myślę, że tu mamy reminiscencję lat 90., początku lat 2000, jeżeli chodzi, zresztą tak jak mówiłem wiele razy, pokażemy Wam tutaj to wszystko, jak to wygląda. Ja się czuję strasznie zmęczony, szczególnie, że ostatnie kilometry akurat mi przypadły, jakieś tam chyba bodajże 100 km ostatnich. Dojechaliśmy o 1 w nocy i czuję się połamany. Ale tutaj też składam to mocno na karb tego, że ten samochód ma predefiniowane siedzenia. One niestety, jak widzicie tutaj, bez względu na tą blachę nie jesteśmy w stanie ich odsunąć,
Więc w momencie, kiedy ja odpoczywam, a na przykład właśnie Monika kieruje, no to nikt nie jest w stanie się mocno... nie jesteśmy w stanie rozprostować kości, odpocząć. No przynajmniej nie tak, jakby człowiek mógł to zrobić w normalnym samochodzie, czy spalinowym, czy elektrycznym. Takie ciągłe prowadzenie. Okej, tutaj jeden wniosek, który mam po tej podróży, jest taki, że faktycznie dojeżdża się szybciej. Tak, czyli sumarycznie myśmy spędzili tego czasu na tych postojach dużo mniej niż w przypadku samochodu elektrycznego. Te różnice myślę, że określiłbym na około godzinę w całym przejeździe, ale to, o czym mówiłem już też wielokrotnie na innych moich materiałach, jazda samochodem elektrycznym właśnie wymusza te postoje i to powoduje, że człowiek jest w stanie sobie odpocząć, pospacerować, rozprostować kości. Ja jestem zmiętoszony, nie wiem jak ty. Ja tak samo. No. To jest właśnie to. Inna sprawa, że faktycznie jesteśmy nieco szybciej, dojechaliśmy trochę dalej, de facto praktycznie na strzała, tak, w dużym cudzysłowie. Dojechaliśmy do miejscowości docelowej, tam zatrzymaliśmy się ze względu na to, że dostępny był fajny hotel, tani, w ogóle bardzo fajny. Zatrzymaliśmy się 90 chyba kilometrów przed Hinnerup, więc jeszcze będziemy jechać trasę powrotną. Trochę wam z tego zrelacjonuję. Myślę, że to jest znowu, teraz jak myślę o tym teście, czy to jest test, to jest o takiej przygodzie bardziej, bo to w ogóle testem tego czy porównaniem nazwać nie można. Na pewno jest niemiarodajne mocno ze względu na to, że jedziemy jednak samochodem w konfiguracji ciężarowej. No i mamy ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o manipulowanie, ustawienia, przepraszam, fotela. No i dodatkowo ten samochód jest ultra basicowy, jeżeli chodzi o konfigurację. Manualna klimatyzacja, powiem tak, brak autopilota w ogóle, czy jakiegokolwiek asystenta pasa ruchu, więc człowiek nie jest w stanie sobie odpocząć. Więc myślę, że porównujemy to do bardzo starych samochodów spalinowych, no ale z drugiej strony to też ma jakąś wartość, bo wielu ludzi, którzy krytykują samochody elektryczne, jeździ właśnie starszymi spalinowymi samochodami, które mają tylko tempomat co najwyżej. I powiem wam, że brak autopilota też robi ciężką pracę, bo jak się jeździ autopilotem, człowiek jednak może część uwagi przerzucić z prowadzenia samochodu na, nie wiem, może nie na relaks, ale ogólnie nie jesteś tak mocno skoncentrowany. W tym samochodzie, w momencie kiedy wieje wiatr czy coś takiego, człowiek musi być cały czas mocno skoncentrowany na drodze, samochód po prostu zjedzie, jak puścimy kierownicę. Kiedy w Tesli, jak wiecie, oczywiście nie jest to dozwolone, ale jak nam się zdarzy przez pomyłkę odjąć ręce od kierownicy na chwilę, no to możemy coś zrobić, samochód nas nie zaskoczy. A tutaj niestety tak właśnie jest. No i dodatkowo cały czas zmiana biegów. Na szczęście na autostradzie to często się nie dzieje, aczkolwiek na autostradach, jak zauważyliście w Europie czy w Polsce nawet, ten ruch jest coraz gęstszy i coraz częściej musimy dokonywać redukcji biegów, czy właśnie zmiany, bo po prostu prędkości już są różne. To nie jest tak, że cały czas sobie jedziemy te 140. Czasami pojawiają się korki, czasami pojawia się gęstszy ruch, tak jak tutaj teraz. Także no takie odczucia, bo tu nawet ciężko mówić o wnioskach, takie odczucia z tej jazdy samochodem spalinowym. Jeszcze w drodze powrotnej trochę podrzucę. Lecimy do Hinnerup. Zobaczcie, tak wygląda wnętrze naszego wehikułu, którym zmierzamy w stronę Hinnerup, do naszego partnera. Zobaczcie, co tu się dzieje w ogóle. Co to jest? Niech mi ktoś wytłumaczy, co to jest. To jest wajcha zmiany biegów, wyobraźcie sobie. Zobaczcie na to. To. Czyli to ilość guzików. Przecież to jest niesamowite. Nawet nie chce mi się ich liczyć. Pewnie tu jest ich około 40 i każdy ma jakąś inną funkcję. Próbowałem się przebić przez ten infotainment. To wam też pokażę, jakie to jest super. Infotainment, menu. Pyk. Zobaczcie. Kojarzycie Nokię? No to jest Nokia właśnie. To nie jest iPhone samochodowy, to jest samochodowa Nokia. Infotainment, nie wiem, to jeszcze chyba tak lata 90 albo początek lat 2000. No i tyle, no. Taka to jest właśnie wygoda jazdy. Aczkolwiek wciąż nadmieniam, przypominam, że to nie jest oczywiście super miarodajne, no bo jedziemy samochodem dostawczym, który nie ma takiej wygody, ale z drugiej strony tutaj przez te uszczelki, o tutaj strasznie wieje, szumi. Powyżej 110-120 już naprawdę ciężko się skupić. 110-120, ja nie mówię tutaj o 180-200. Teraz zrobimy małe podsumowanie, jeszcze korzystając z tego, że jesteśmy w drodze powrotnej i wszystko jeszcze pamiętamy w miarę dobrze. Zrobimy takie małe podsumowanie tego naszego otwarcia w Hinnerup.
Było to duże wydarzenie, dla nas to jest bardzo duże wydarzenie, bo to jest pierwszy warsztat, który dołączył do nas z Europy Zachodniej, a dodatkowo jest to naprawdę bardzo fajna załoga. Mamy tam Piotrka, 2 Pawłów, Daniela, tak dobrze pamiętam? Wszystkich serdecznie oczywiście pozdrawiamy. Przy okazji były urodziny. Były urodziny, które obchodziliśmy już za zamkniętymi drzwiami, także tutaj szczegółów wyjawiać nie będę. Bardzo dziękujemy całej załodze NRF-u. Był tam z nami Aleksander, osoba odpowiedzialna za cały rynek skandynawski. Od strony NRF-u był Frank Tobes, który jest CEO całej grupy NRF, także bardzo ważna osoba i tutaj ogromny szacunek za to, że zdecydował się dołączyć do naszego otwarcia. No i jeszcze kolega Frek, który jest odpowiedzialny za całe e-mobility w NRF-ie, także świetna reprezentacja. Byli wszyscy ludzie ze strony naszego warsztatu w Danii. Nie mogliśmy zrobić imprezy z wielką pompą, bo niestety w Danii ostatnio jest trochę taki problem polityczny. Chyba tak to można określić, polityczny, związany z tym, że jak zrobiliśmy posta na Facebooku tutaj lokalnym w Hinnerup na temat tego, że otwieramy warsztat, to posypało się bardzo dużo hejtu. Niestety Duńczycy ze względu na tą sytuację z Grenlandią, o której mówi Donald Trump, są trochę przewrażliwieni i traktują Teslę przez Elona Muska jako część tego całego konglomeratu nieszczęść. Więc postanowiliśmy zrobić to troszeczkę tak bardziej, jakby to powiedzieć, kameralnie. Natomiast wyszła impreza bardzo fajnie, a już urodziny, które odbyły się potem, no to już w ogóle jakby osobna historia. Przy okazji, będąc na miejscu, też zrobiliśmy chłopakom dodatkowe szkolenie, no bo był z nami Jewgeni, czyli mój wspólnik, którego poznaliście na innym materiale, który jest u nas jakby taką głową od strony oprogramowania. Przy okazji chłopakom zrobiliśmy szkolenie właśnie w zakresie tego, jak testować baterie, jak je naprawiać prawidłowo, bo akurat mają 2 przypadki u siebie. No i ogólnie tylko troszeczkę żeśmy odświeżyli im wiedzę, no bo to wiadomo, to się zawsze przydaje. Abstrahując od tego oczywiście, że załoga w Hinnerup Tesla robi na co dzień bardzo dużo. Tak jak sprawdzaliśmy ich kalendarz na najbliższe tygodnie, to tam jest po 10 samochodów dziennie. Masakra. No masakra, tam po prostu Tesla wjeżdżają, wyjeżdżają. Oni to robią bardzo szybko, natomiast fakt jest taki, że oczywiście ich głównym zadaniem i pracą ich główną jest serwis i maintenance, tak? Czyli oni zajmują się wymianami zawieszeń, robieniem zbieżności, obsługą klimatyzacji itd., itd. Natomiast jest druga lokalizacja, w której zajmują się naprawami długoterminowymi, którą zresztą też znacie z naszego materiału, i tam zrobiliśmy już te naprawy baterii. Znaczy pokazaliśmy, jak to robić, bo nie byliśmy w stanie oczywiście tych baterii tak szybko naprawić, szczególnie, że jedna z nich była zalana wodą, nie chłodziwem, tylko wodą z zewnątrz, która się dostała, więc no to wymaga troszeczkę więcej czasu, żeby to naprawić. Natomiast bateria okazała się naprawialna. No cóż mogę powiedzieć, bardzo się cieszę, super sprawa. Zapraszamy inne warsztaty, zresztą notabene tutaj w Hamburgu po drodze też spotykaliśmy się z warsztatem, który jest taka szansa, że do nas dołączy. Więc bardzo się cieszymy. Bardzo dobrze widzimy, że działa to wtedy, kiedy są to warsztaty prowadzone przez Polaków lub pracują tam Polacy, bo jest dużo lepsze i szybsze rozumienie dla naszego stylu działania. Nasz styl działania jednak jest troszeczkę, no to trochę niezrozumiały nawet dla ludzi z zachodu, którzy działają bardzo jakby by the SOP. Tak, czyli oni muszą mieć procedurę operacyjną i oni nie wychodzą poza ten zakres. Natomiast Polacy, jak wiecie, dużo lepiej improwizują i to niestety w samochodach elektrycznych, które są nowe i mają często naprawy, które wymagają takiego podejścia, no dużo lepiej tak się naprawia. I jak wiecie, dużo rzeczy, które myśmy wymyślili, czy inne warsztaty w zakresie skrótów czasowych, jeżeli chodzi o naprawy samochodów elektrycznych, teraz stało się już kanonem ogólnorynkowym. No i teraz przejdę do takiego chyba podsumowania już ostatecznego. Oczywiście jeszcze będziemy 8 godzin jechać, ale już chyba gorzej być nie może. Powiem wam tak, po tym całym przejeździe do Hinnerup wydawało mi się, że w miarę dobrze to poszło, natomiast później okazało się, że bardzo mnie boli kręgosłup. Ta pozycja siedząca w takich samochodach dostawczych, szczególnie tutaj, gdzie siedzi teraz Monika, jest bardzo niewygodna i dla ludzi, którzy mają jakieś problemy z kręgosłupem, a ja akurat mam, powoduje, że to wszystko się gdzieś tam odtwarza. Także ten samochód jest pod tym względem słaby, no ograniczona możliwość regulacji. Dodatkowo teraz też przeżywam jeszcze jedną rzecz, o której zapomniałem całkowicie w kontekście samochodów spalinowych, czyli szczególnie z manualną skrzynią, stanie w korkach. Czyli to ciągłe, powtarzające się wachlowanie skrzynią biegów, tak, dobrze, dzięki za podpowiedź, powoduje, że po prostu no, muszę coś robić i nie mogę się zdekoncentrować. No i teraz jak sobie pomyślę, że mamy jeszcze 8 godzin? 8 godzin.
8 godzin przed sobą, no to jestem trochę podłamany, szczerze mówiąc. Tak jak jeszcze w tą stronę, jak to chyba jechaliśmy na skrzydłach jakiegoś optymizmu, to tą stronę jest naprawdę ciężko. Mimo iść do domu, to kurczę... Także na pewno nie zalecam wam kupowania sobie takiego samochodu, żeby do jeżdżenia po mieście. To jest na pewno słaby wybór. Ja współczuję też wszystkim tym panom, których też przy okazji bardzo pozdrawiam. Zresztą niektórych też spotykam czasami na ładowarkach, którzy jeżdżą tymi dostawczakami elektrycznymi, bo to, powiem wam, życie w takim pojeździe to jest duże wyzwanie. Więc wielki podziw za ciężką pracę. Słuchajcie, na tym zakończę przydługą tyradę na temat porównania jazdy samochodem spalinowym w takiej podstawowej konfiguracji do samochodu elektrycznego. Robię to, bo muszę. Po prostu na takie długie dystanse nie mamy samochodu elektrycznego, który byłby w stanie to zrobić. Mamy tego spaliniaka, więc musimy go utylizować. Natomiast na pewno nie chciałbym docelowo zamieniać samochodu elektrycznego na spalinowy w takiej konfiguracji. A jeździłem też, jak pamiętacie, porównywałem też Tesla Model Y, oczywiście też zupełnie nieadekwatne porównanie do jakiegoś tam mocno wypasionego BMW i też wybrałbym w tym wypadku elektryka. Także chyba to jest jasne i zdecydowanie pokazuje, w którą stronę należy iść, jeżeli chodzi o motoryzację. Dziękuję wam za lajkowanie, subskrybowanie, oglądanie i serdecznie zapraszam do dalszego wspierania naszego kanału, bo bez was nas by nie było. Trzymajcie się, cześć. I jadę dalej.